Witajcie, dziś opowiem wam o modyfikacji do pierwszej części serii Gothic. Zagadka bagiennego ziela zabierze nas do kolonii górniczej na trochę ponad 3 godziny. Mod powstał w 2018 roku, a jego twórcą jest Ortega X. Grę zaczynamy jako cień imieniem Taimon. Wchodzimy z 10. poziomem postaci wykwalifikowani w broń jednoręczną oraz łuk. Opuszczamy jaskinię za chatą Kawalorna. W krótkiej rozmowie z naszym mistrzem zadaje nam on odnalezienie swojego drugiego czeladnika w lasach nieopodal kopalni. Ten już zbyt długo nie wraca z polowania. Ruszamy na poszukiwania. W gęstwinach szybko odnajdujemy Arila, niestety jest martwy, a przy jego ciele oprócz typowych rzeczy znajdujemy niedopalonego skręta. Przekazujemy wiadomość Kawalornowi, ale ten twierdzi, że Aril nie był amatorem bagiennego ziela. Więc zleca nam wybranie się do starego obozu, by połączyć wątek zabójstwa i popularnego narkotyku. Trafiamy do karczmy, tam zaczepia nas pijak i pomagamy mu w jego problemie. Znamy go dobrze, a on odwdzięcza się jedynym co ma, ukradzioną butelką z czymś, co nie jest alkoholem. Stary, ale wczoraj się nawaliłem w karczmie. W karczmie zostajemy wciągnięci w wybicie małego obozu orków. Po przymusowej misji znów wchodzimy do zawalonej wieży i rozmawiamy z Mordragiem. Ten ma potrzebne dla nas informacje. Zdradzi je tylko wtedy, gdy wkupimy się w jego łaski towarami z jego listy. Po pierwszej godzinie gry ta przygoda nabiera tempa i w kolejnych 2 eskaluje do wielkiej bitwy. Główny wątek jest angażujący, a jak to wygląda w innych aspektach? Gdy przeczytałem opis gry, który mówi, że mod jest na około 2 godziny, mi przejście zajęło 3,5. Zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób osadzone to będzie w sporym świecie kolonii. Jak będziemy mogli pogadać z każdym NPC? To przecież nie może być wszystko naładowane nową zawartością. Ten problem został jednak rozwiązany najlepiej, jak sobie mogę tylko wyobrazić. W większości postaciom zostały zabrane ich linie dialogowe. Niektóre misje zostały zdubbingowane jeszcze raz, w tej samej formie co w oryginale. W niektórych rozmowach używamy linii dialogowych bezimiennego. Jak pójdziemy do obozu bractwa, to możemy nawet wejść w drugi rozdział znany z oryginału. Wiesz, gdzie się podziewa Nek? Nie, i raczej się tego nie dowiem. Kopalnia jest zamknięta, nie wejdziemy do budynku magów. W niektóre miejsca nawet nie miałem zamiaru iść, bo akcja toczy się w obrębie 3 obozów. Backtracking i tak mnie zmęczył, bo po kilka razy musiałem przemierzać puste przestrzenie w celu oddania jednej misji. Rozumiem, że nie za bardzo dało się tego lepiej zrobić, tworząc małego moda w wielkim świecie, ale moja ciekawość sprawiła, że zagadałem prawie każdą napotkaną postać w nadziei nowego kontentu. I straciłem na tym trochę czasu, ale w niektórych miejscach ten kontent był. Na przykład Skati ma dla nas wieczorne widowisko na arenie. Za Gomeza, tak. Mimo wszystko zostało to sensownie rozwiązane. NPC wciąż żyją i reagują, a stary obóz zyskał kilka nowości, odświeżając lekko spojrzenie na to miejsce. Mod do Gothica jest zdubbingowany i bardzo dobrze. Jakość mikrofonów nie jest profesjonalna, ale niektóre głosy są całkiem charakterystyczne i nagrane z postarankiem. Myślisz, że mógł go zabić jakiś handlarz bagiennego ziela? Nie wydaje mi się, aby nowicjusz, który szuka nowych ludzi do bractwa, miałby kogoś zabijać. Nie brzmi to bardzo dobrze, ale to krótki mod i doceniam, że w ogóle został udźwiękowiony. O muzyce nie mam nic do dodania, stary dobry Gothicek soundtrack. Misje, które będzie nam dane wykonywać, nie są zbyt porywające. Główny wątek pasowałby na jakąś poboczną misję w jakiejś większej modyfikacji i jest on w porządku. Misje poboczne zaś w większości mnie denerwowały i wydłużały tylko czas rozgrywki. Tak naprawdę nie potrzebujemy robić nic dodatkowego, bo nasza postać z poziomem 10 bez problemu zrobi wszystko co trzeba. Pijak pod karczmą był okej, ale na przykład idziesz oddać główną misję, a zleceniodawca mówi ci: dobrze, że zrobiłeś tą ważną rzecz, teraz musisz zrobić jeszcze ważniejszą, ale najpierw zanieś te strzały typowi, bo mi się nie chce. Muszę tu stać, a ty i tak popierdalasz po mapie jak głupi. I te zadania broniłyby się, gdyby gra była na dziesiątki godzin, a gdy wiemy, że to tylko kilka, szkoda czasu na bezsensowne bieganie, polecam ominąć co się da. Podsumowując, zagadka bagiennego ziela to krótka modyfikacja w klimacie Gothica. Większość fabuły opowiedziałem już na początku, ale potem też jest co robić. Warto iść tam, gdzie wysyłają nas zadania. Nie ma co szukać przygód na własną rękę, bo żadnych nie znajdziemy, a i tak się nachodzimy przy głównym wątku. Możesz w to zagrać, jeśli masz wolny wieczór. Ja bawiłem się dobrze, bo lubię Gothica. Świat nie jest zamknięty i autor starał się to jakoś ogarnąć. Naprawdę to doceniam. Na pewno nie wrócę więcej do tego moda, ale ma on pomysł na główny wątek, przyjazną oprawę graficzną w menu i jest krótki do ogrania. Ostatecznie grałem w to ponad 3 godziny i dłużyło mi się, bo trzeba było chodzić po okolicy zazwyczaj z jednym zadaniem. Kończąc, dla mnie to jest średni mod z lepszymi i gorszymi aspektami. Nic więcej, wiesz co jest zielonego. Małe
rośnie na bagnie. To bagienne ziele, tak to się nazywa ładnie. My lubimy palić, bo to daje nam potemkę. Chcę jednego bucha, nie proszę cię o nic więcej. Wiesz co jest zielone? Małe i rośnie na bagnie.